Jeśli jesteś DJ-em czy technikiem scenicznym, to pewnie po nocach śni Ci się urządzenie, które wniesie za Ciebie wszystkie Twe klamoty. Z pomocą przychodzą nam nasi przyjaciele Niemcy z dość mało oryginalnym, ale tanim wózkiem offroadowym. Roadworks, bo tak nazywa się firma, a w zasadzie marka własna sieci sklepów muzycznych Thomann. Wózek ten do złudzenia przypomina niemal, a czasem ponad dwukrotnie droższe konstrukcje innych firm. Wszystkie te konstrukcje posiadają kilka możliwości transportowych. Niektórzy producenci mówią o 8, inni o 6. Ja sam nie podejmę się liczenia, bo możliwości jest faktycznie sporo, z czego w praktyce używam jednej, może 3 opcji. Zacznijmy jednak od początku, czyli unboxing. Wózek przychodzi w dość dużym podwójnym kartonie. W środku oprócz samego wózka znajdziemy przydatne narzędzia, tulejki dystansowe. Oczywiście są także wszystkie nakrętki, zawleczki i podkładki do montażu kół. W opakowaniu znajdzie się także instrukcja, ale ze względu na prostotę konstrukcji raczej nie trzeba jej wnikliwie studiować. Skręcenie wózka nie zajmuje dłużej niż 10 minut. Dołączone do zestawu płaskie klucze są niezbędne do montażu przednich kół, więc lepiej ich nie gubić. Pierwszy mankament, jaki rzuca się w oczy, to piankowa żółta rękojeść. Mam wrażenie, że a. zaraz się pobrudzi, b. porwie się przy pierwszym otarciu, c. jest niezbyt przyjemna w dotyku. Aby rozłożyć, nazwijmy to balustrady, należy pociągnąć za sprytnie schowaną dźwignię pod belką rozporową. I to rozwiązanie moim zdaniem jest czymś, nad czym Roadworks ma przewagę, ponieważ konkurencja zastosowała nożne dźwignie lub zawleczki. Rozpórka i dźwignia usztywniają konstrukcję balustrady, dzięki czemu, korzystając z opcji wózek schodowy, możemy lepiej i bezpieczniej umieścić przewożone przedmioty. Poza tym rozkładanie balustrady jednorącz jest dość wygodne. Za faktyczną produkcję odpowiadają oczywiście nasi przyjaciele ze wschodu. Wózek waży 16 kg. Strefa ładunkowa jest rozszerzalna i wynosi odpowiednio od 716 do 1190 mm. Jednak efektywnie można wybrać 3 predefiniowane długości, na których blokuje się zawleczka. Wydłużeniu ulega też przedni drążek balustrady od 850 mm do 1050 mm. Producent zapewnia, że ładowność wózka to 150 kg. Balustrady mogą być złożone, rozłożone, wózek może być długi lub krótki, można też go rozłożyć na czas transportu na 2 części. Może pracować poziomo, pionowo, opcji jest cała masa. Zwróćcie uwagę, że rączki wózka po złożeniu tworzą płaską powierzchnię. Niektóre wózki innych firm nie mają takiej funkcji i któraś rączka zawsze musi odstawać. Od razu po pierwszych testach rzuca się w oczy pewna wada. Mianowicie koła są wykonane z pianki poliuretanowej. Nie są one pneumatyczne. Koła na kafelkach niestety mocno się ślizgają, co po pewnym czasie użytkowania w miarę ścierania się materiału i prostowania wszystkich spawów przestało występować. Ale niestety pianka poliuretanowa, wbrew temu co producenci mówią, nie ma takich samych właściwości amortyzacyjnych jak zwykła, poczciwa opona z dętką. Dlatego też nie zastanawiając się wiele, udałem się do pobliskiego sklepu w celu zakupienia podobnych pneumatycznych kół. Niestety, jak się okazuje, bardzo trudno dobrać podobny kształt felg i długość piasty. W związku z czym zdecydowałem się na modyfikację montażu kół. Przez tuleję, na której umieszczone są felgi, przeciągnąłem pręt gwintowany M6, aby koła złapać na wylot z obu stron nakrętkami motylkowymi. Przednie koła póki co zostawiłem fabryczne, bo nie mogłem znaleźć odpowiednich zamienników. Po wykonaniu tej modyfikacji wózek nabrał już więcej elastyczności. Najbardziej zależało mi, by pokonywał progi i niewielkie schodki, które są udręką dla wszelkiego rodzaju wózków. I tu muszę pochwalić wózek, bo gdy rozłożymy go do maksymalnej długości, bez trudu zarówno w górę, jak i w dół potrafi pokonać 4 schodki. Co prawda wjazd na takie schody w pojedynkę wygląda dość pokracznie, aczkolwiek przyspiesza pracę o dobre kilka, nawet kilkanaście minut. We 2 osoby można wózkiem niemalże po takich małych schodkach latać. Na filmie widzieliście, jak zjechałem po schodach, a teraz zapakowuję na samochód i tu uwaga, kompletny zestaw nagłośnienia i oświetlenia na małe bale karnawałowe w przedszkolach. Wózek bardzo, ale to bardzo ułatwi mi montaż sprzętu w placówkach oświatowych, gdzie każdy, kto choć raz grał w przedszkolu, wie, jak skomplikowana może być struktura
korytarzy w tych instytucjach. Długie podejścia, co chwilę niewielkie schodki, korytarze do sali zabaw ciągnące się kilometrami, progi, krawężniki i ograniczony czas. Wózek z tym zadaniem poradził sobie perfekcyjnie. Raz nawet użyłem opcji transportu pionowego na pierwsze piętro po schodach, ale niestety długa balustrada nie jest idealna na ciasnych klatkach schodowych i nie obyło się bez drobnego zarysowania ścian. Deklaracja producenta o udźwigu 150 kg wydaje się być prawdopodobna. Minusem też jest farba. Ma wyraźne rysy i miejscami jest niemal zdarta do gołego metalu. Cały sprzęt, który potrzebowałem, żeby zagrać taki bal w przedszkolu, wyciągałem na raz z samochodu i transportowałem go prosto na salę zabaw. Nie musiałem nikogo prosić o pomoc, wszystko brałem na raz, związywałem pasami i prosto do samochodu, z punktu A do punktu B. Fakt, taki załadunek bez rampy wymaga nieco krzepy, ale wolę siłowo wpakować na pakę mojego samochodu cały ciężki wózek, niż chodzić w tę i z powrotem po na przykład czapkę. Chciałbym też rozpocząć taką dyskusję na temat zdrowego kręgosłupa i zdrowego wnoszenia sprzętu na sale weselne czy różne inne imprezy okolicznościowe. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, jakieś propozycje, jak można proces wnoszenia sprzętu sobie uprzyjemnić, to bardzo chętnie proszę Was o to, żebyście zostawili taką poradę, żeby pomóc innym, żebyśmy wszyscy razem zdrowo żyli i zdrowo współpracowali. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, trzymaj się, cześć!